Czołgiem. Hideo Kojima stworzył kiedyś grę Boktai The Sun is in Your Hand. Jej fabuła kręci się wokół w zasadzie do końca świata, bo naturalny cykl życia i śmierci został przerwany, pojawili się tutaj nieumarli, a ludzie zamiast grzecznie wszystko naprostować i naprawić, zaczęli nadużywać energii niszczącej wszelkie życie. Od strony mechanicznej Boktai było w sumie to niezłe, ale nie był to RPG w żadnej mierze rewolucyjny. Jednak tym, co wyróżniało tę grę na tle konkurencji, było słońce. Kartridż z grą posiadał bowiem czujnik światła, dzięki któremu ładowaliśmy pukawki dostępne w grze. Poziom realnego oświetlenia miał też inne gameplayowe konsekwencje, ponieważ niektóre poczwary chowały się i tym samym znikały z gry, kiedy nośnik był wystarczająco mocno oświetlony i by je wywabić, należało schować się w cieniu lub po prostu ten czujnik zasłonić. Dzisiaj będziemy mówić o grze, która też korzysta z połączenia ze światem rzeczywistym, ale czerpie siłę nie ze słońca, a z księżyca. No i przede wszystkim z dziedzictwa tak mało znanej firmy, jaką jest From Software, odpowiedzialne za jakieś tam Souls Darki czy inne like Soulsy, no i oczywiście Kingsfielda. Kingsfield to trochę takie proto-Soulsy, myślę, że można tak to określić. Pierwsza gra z tej serii ukazała się w 1994 roku i była to też pierwsza gra From Software w ogóle. Teraz to tylko praktycznie niegrywalna ciekawostka, po jaką sięgnąć mogą fani produkcji tego studia, no i fani Soulsów w ogóle, wszak to właśnie Kingsfield położyło podwaliny pod Demon's Souls, później Dark Souls, czy teraz Elden Ring. W grze pokierujemy królewskim dziedzicem, który chce znaleźć swojego ojca, ale sprawy szybko przybierają nieco bardziej skomplikowany obrót i będziemy musieli ratować coś więcej niż własnego staruszka. Mechanicznie mamy tutaj RPGa z widokiem pierwszoosobowym, gdzie szukamy przedmiotów i rozwiązujemy zagadki środowiskowe, by przejść dalej, a także często wracamy w te miejsca, które odwiedziliśmy wcześniej i sprawdzamy, co się w nich zmieniło i jak możemy ułatwić sobie tym dalszą drogę. Formuła Frommuła znana, lubiana przez wielu, ale dość prymitywna. Mówiłem, to są naprawdę takie proto-soulsy. Gra wyróżnia się też surowym podejściem do projektowania środowiskowego. Wszystko jest wyjątkowo surowe, kwadratowe, pełne kątów prostych. Z drugiej strony był to w sumie kiedyś technologiczny bajer, ponieważ wszystko zostało tutaj przygotowane w pełnym 3D. Co miała konkurencja w tym samym roku? Ano Duma 2 po stronie PC-towej, a po stronie Nintendo, o ile dobrze pamiętam, Super Metroida. Jasne, że Kingsfield wizualnie i gameplayowo też zestarzało się okrutnie, ale i tak pozostaje imponującym popisem game designu i technologii, który dawno temu odszedł w zapomnienie. No chyba, że nie do końca odszedł w zapomnienie, bo być może 30 lat później ktoś stworzy sobie własny list miłosny do Kingsfielda, taki, który odwołuje się do tej samej estetyki i ewidentnie kopiuje pewne rozwiązania tamtej produkcji, choć jednocześnie pozwala sobie na odrobinę szaleństwa i jakichś tam autorskich pomysłów. No i deweloper odpowiedzialny za grę dodał do niej możliwość wybrania sobie zaimków absolutnie po nic, a głośny ryk obrazy zakonserwowanego majestatu dało się słyszeć nawet w Kędzierowie pod Szczuczynem. Oto Lunaseed, nieoficjalny sukcesor Kingsfielda, z domieszką niesamowicie satysfakcjonującej eksploracji, lore pokręconym jak moralność przeciętnego polityka i atmosferą kojarzącą się w wielu miejscach z doskonałym Arx Fatalis. Gra zabiera nas do upadłego świata, w którym wielka poczwara wynurzyła się z morza, a potem zatruła planetę gęstą mgłą. Ziemia uległa całkowitej przemianie, ale o tym nie dowiemy się na początku zbyt wiele. Dowiemy się za to o wielkiej studni, do której trafiają osoby uznawane za niepożądane na powierzchni. Nasz bohater, cóż za zaskoczenie, jest właśnie jedną z takich osób. Aby się wydostać albo znaleźć na dole swoje miejsce, będzie musiał wyruszyć w podróż po podziemnym świecie zbudowanym przez tutejsze poczwary, a być może wcale nie przez nie, i dostać się na samo dno. Za Lunaseed odpowiada Akuma Kira, deweloper mający na koncie np. Lost in Vivo, i echa tej gry są tutaj doskonale widoczne, choć przejawiają się głównie w specyficznym stylu tego dewelopera. Zabawę zaczynamy od stworzenia własnego herosa, czyli wybrania mu portretu, klasy, dostosowania statystyk. Potem jest już typowo w stylu From Software, pobudka na podziemnym cmentarzysku, następnie aktywacja pierwszego kryształu służącego tutaj za miejsce do levelowania i zapisywania gry, po czym podnosimy podniszczony miecz leżący u stóp pobliskiego posągu. Od tej chwili możemy robić właściwie co tylko nam się podoba, aczkolwiek pierwsze minuty z grą są zabawą dość liniową. To tutaj po raz pierwszy zapoznamy się z bardzo prostym, ale zdecydowanie bardziej responsywnym niż w Kingsfieldzie systemem walki oraz magii. Całość jest bajecznie prosta. W jedną łapę bierzemy sobie oręż. Tych znajdziemy w trakcie zabawy całkiem sporo. Są tutaj miecze,
Włócznie, kostury, pochodnia, topory, różdżki, a nawet sierpy. Bronie nie mają co prawda żadnego konkretnego feelingu, jednak podobnie jak magia różnią się rodzajem zadawanych obrażeń. I tak pochodnią, tak jak spelem ognistej włóczni, zadamy obrażenia ogniem, natomiast miecz łowcy wampirów robi kuku obrażeniami od światłości, na które wrażliwe są, a jakże, łeptacze z chronicznym niedoborem żelaza. Domyślnie w drugiej ręce dzierżymy czar i może to być coś zwyczajnego jak, nie wiem, kula ognia, błyskawica, ale też bardziej finezyjnego jak przywołanie, trumny. Wbrew pozorom trumny w tej grze są czasami naprawdę bardzo przydatne. Jak zagracie, to będziecie wiedzieli dlaczego. To wszystko tworzy bardzo prosty system zależności, jakie doskonale znacie z innych gier RPG. Niektóre brońki można jednorazowo ulepszyć, inne oferują to samo przez całą rozgrywkę, ale bez większych problemów skleicie sobie własnego, ulubionego builda i wybierzecie to, co wam się najbardziej podoba. Pierwsza lokacja postawi na naszej drodze kilka ślimaków i czegoś, co przypomina mi pomniejszonego Slid Spidera z Morrowinda. Potem robi się znacznie ciekawiej, chociaż dalej są to w większości wrogowie wzorowani na tych, jakich mogliśmy spotkać w Kingsfieldzie. Im dalej w las, tym bardziej niebezpiecznie się robi, a już wędrówka po katakumbach pełnych martwych, ale niestety niekoniecznie nieruchomych mnichów potrafiła skutecznie podnieść mi ciśnienie. Dalej wcale nie jest lepiej, ponieważ wizyta w przypadkowo znalezionym mauzoleum sprawiła, że szybko pożałowałem wtykania nosa w nie swoje sprawy tego podziemnego świata. No właśnie, Lunaseed ma swój własny świat, swoje własne problemy, których nie jesteśmy częścią, a tylko patałachem, jaki akurat napatoczył się w okolicy i zakłóca lokalnym potwornościom spokój ich potępionych dusz. Uczucie troszkę znane z gier From Software, ale przez ten specyficzny styl nieco inne. Wizualnie, jak już zdążyliście zauważyć, tytuł odwołuje się do dla niektórych złotej ery komputerowego horroru, czyli czasów PSX-a. Deweloper tej gry po prostu lubi tę estetykę, ale przerobiłem w ostatnich latach całkiem sporą liczbę pozycji czerpiących inspirację z tego samego źródełka i wydaje mi się, że jest to trochę tak jak z pixelartem i Metroidvaniami. Do pewnego momentu ten retro sznyt, to bicie pokłonów Castlevanii i Metroidowi było fajne, świeże, potem zaczęło troszkę śmierdzieć. W ostatnich latach ten nurt dał nam co prawda bardzo fajne tytuły, takie jak na przykład obie części Blasphemous, ale co za dużo, to niezdrowo i wszystko w pewnym momencie może się przejeść. Za wyjątkiem pierogów. Pseudo-horrory czy też po prostu klimatyczne gry walące w dzwon pierwszej konsoli Sony też, ale Lunaseed jest dziwny, bo choć ma ten retro sznyt i wszystkie negatywne cechy tych inspiracji, to z jakiegoś powodu pozostaje w tym wszystkim całkiem świeży. Tutaj, szczerze mówiąc, istotną kwestią może być to, że osobiście nie mam takiego sentymentu do starych konsol i to bardzo prawdopodobne, że Akira Kuma po prostu dobrze małpuje pewne stare rozwiązania, które mnie wydają się nowe. To już musicie sprawdzić sobie sami. Oprócz tego w Lunaseed naprawdę jest co sprawdzać. Wspomniałem wcześniej o tym, że mauzoleum znalazłem przez przypadek. Generalnie bardzo dużo broni, miejsc, czarów, questów nawet znalazłem zupełnie przypadkowo. Jeśli lubicie oldschoolowe dungeon crawlery, to w tej grze występują dokładnie te same sztuczki. Dziwne skróty, tajemne przejścia, ruchome ściany. Warto naprawdę rozglądać się za pytajnikiem w lewym dolnym rogu ekranu, sygnalizującym, że w okolicy znajduje się coś ukrytego. To może być nowa brońka, jakiś przydatny na jednym z etapów czar, przejście, skrót, książka z lore itd. W ogóle warto się tutaj rozglądać, ponieważ eksploracja jest najważniejszą częścią rozgrywki. Przez dużą jej część w głowie ścierały mi się tak naprawdę dwie koncepcje. Kingsfielda oczywiście, który przebije się tutaj z najmniejszego kamyka oraz być może przez tę zamkniętą strukturę, świadomość bycia pod ziemią, Arx Fatalis, czyli pierwszej gry studia Arkane, znanego później z Dishonored czy Preya. To wszystko jest jednak bardzo uproszczone, bardzo spłaszczone. Być może gdyby twórca dysponował większymi środkami, albo co w sumie też wiąże się z pieniędzmi, nad grą pracowało jeszcze więcej osób, rzecz byłaby bardziej rozwinięta, bardziej bogata, ale poniekąd jestem w stanie zrozumieć, że deweloper nie chciał nikogo więcej angażować, bo ja sam jak mam konkretne wyobrażenie, to tak jak każdy chyba lubię, kiedy coś jest zrobione po mojemu. Wrażenie obcowania z dziwnym światem wzmaga soundtrack, też w większej części przygotowany przez odpowiedzialnego za grę twórcę, ale nie tylko. Jest tutaj konkretny pomysł na vibe gameplayu i to czuć za każdym razem, kiedy zanurzymy się w plątaninie krętych korytarzy, zasłuchani w często melancholijnym, ambientowym podkładzie. Gdyby go nie było, Lunaseed straciłoby co najmniej połowę swojego uroku, ale na szczęście jest i można się nim cieszyć. Na początku wspomniałem o księżycu. W zależności od tego, jaką datę mamy ustawioną w systemie, w grze zmieni nam się wskaźnik Lunacy, statystyki wpływającej na moc czarów, ale też ilość doświadczenia, jakie dostajemy za pokonywanych wrogów i otrzymywanych przez nas obrażeń. Im Lunacy wyższe, tym nagroda i ryzyko większe.
System prosty, ale też spłaszczony względem starszych braci, jednak pasujących do tego studniowego uniwersum. Małych i dużych zależności oraz niespodzianek w trakcie niektórych faz Księżyca jest tutaj zdecydowanie więcej, jednak to już musicie odkryć sobie sami, ponieważ mówienie o nich psuje radość z odkrywania, a w jednym miejscu może wam to napsuć troszkę krwi, ale o tym za chwilę sobie powiemy, a tą właśnie radością odkrywania Lunaseed stoi. Nie ma róży bez kolców, nie ma studni bez, nie wiem, metra mułu i martwego Menela na dnie, zatem są tu też oczywiście wady. Są one jednak na tyle przewrotne, że właściwie chodzi o największe zalety tego tytułu. Poza eksploracją, podkrywaniem, wrażeniem obcowania z dziwami studniowersum nie ma tu tak naprawdę zbyt wiele do roboty. Mamy kilka ciekawych mechanik, jakieś statystyki, zaimki dodane dla beki, ale ostatecznie to po prostu rozbudowany symulator chodzenia z prostym systemem walki, bijący głębokie pokłony dla Kingsfielda w niemal każdym aspekcie. Lunaseed nie jest czymś, co przypadnie do gustu każdemu, jednak jak przypadnie, to gracz przepadnie, a jak nie przypadnie, to po prostu wyłączy i zwróci, ponieważ dość szybko można się przekonać, co będziemy robić przez kolejne kilka lub nawet kilkanaście godzin i albo się tym zauroczymy, albo nie. Dla hardkorów jest wersja bardziej skomplikowana, zajmująca godzin raczej kilkadziesiąt i tutaj następuje pewien zgrzyt, ponieważ w grze możemy zobaczyć kilka zakończeń. Każde jest nieco inne, najłatwiejsze zdobędziemy nie robiąc niczego konkretnego, tylko przechodząc grę od A do Z, co samo w sobie będzie stanowić jakieś tam wyzwanie. Jest też takie wymagające zabicia czegoś, czego się nie da zabić, ale okazuje się, że jednak się da, pod warunkiem, że zdobędziecie najpierw kilka randomowych przedmiotów i wpadniecie na to, że trzeba akurat te konkretne przedmioty połączyć. Jeden z tych przedmiotów pojawia się tylko i wyłącznie podczas pełni Księżyca i chociaż oczywiście możemy iść na skróty, zmienić sobie datę w systemie, to w trakcie gry nie dostaniemy absolutnie żadnej wskazówki odnośnie do tego, by szukać akurat wtedy i akurat w tym miejscu. Przez to dotarcie do tego konkretnego finału bez poradnika jest niemalże niemożliwe. Jest za dużo możliwości, lokacje są zbyt wielkie, nie da się zwyczajnie wpaść na to, jak to rozwiązać. Przez to, jak również brak podpowiedzi dotyczących konkretnych czynności lub mechanik, sprawia, że gra może wydawać się chwilami niejasna i w istocie taka jest. Bełkot znany z soulsowych konwersacji z NPC-ami czy skrawkach loru tutaj też działa i to działa praktycznie dokładnie tak samo. Tylko znowu, z jednej strony będzie to zaletą, z drugiej wielką wadą, bo czasami miewałem wrażenie, że rzeczy jasne są celowo zamazywane i niepotrzebnie komplikowane, byle tylko były odpowiednio dziwaczne, byle pasowały do tej przyjętej przez autora konwencji. Ostatecznie Lunaseed jest całkiem kompetentnym naśladowcą pierwszej gry From Software z typowo soulsową ekspozycją fabuły, która ostatecznie nie jest w tym wszystkim aż tak istotna. Całość stoi na solidnych, wkopanych głęboko pod ziemię filarach przywodzących na myśl Arx Fatalis i naśladujących momentami klasyczne dungeon crawlery takie jak Eye of the Beholder czy z nowszych Legend of Grimrock. Do tego posypka z bardzo lekkiego weird fiction i japońskich gier sprzed 20 lat i tym samym uzyskujemy danie bardzo chaotyczne w swoich inspiracjach. Raz natkniemy się na odniesienia do anime, raz do mitologii greckiej albo germańskiej, potem nagle do Lovecrafta, a następnie wielokrotnie do wielu gier From Software. Ba, znajdziemy nawet pewien znajomy księżycowy miecz. Ten gierkowy posiłek w gruncie rzeczy jest tak dziwaczny, że byłem pewny, że się pożygam, a zjadłem ze smakiem i wydaje mi się, że chcę jeszcze. A może to było inaczej, bo faktycznie się pożygałem, a dopiero potem to zjadłem? Nie pamiętam. Ostatecznie, jeśli należycie do grupy ludzi przeliczających wydane złotówki na ilość godzin, to w tym przypadku będziecie usatysfakcjonowani. Jeśli szukacie sukcesora Kingsfielda albo chcecie sprawdzić, jak to drzewiej bywało i gra From odstrasza was aktualnie swoją prymitywnością bądź też ceną, to też będzie niezły wybór. I wreszcie, jeśli lubicie po prostu gry RPG i nie macie nic przeciwko wychodzeniu poza ten obecny schemat tytułów AAA, to Lunaseed może wessać was na zaskakująco długo. Trzymajcie się tam w tej wielkiej studni.